Już niedługo święto każdego kinomana, czyli wręczenie Oscarów, dlatego dzisiaj przedstawię Ci ciekawostki związane z nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jedne informacje są mało znane, inne są bardziej powszechne, ale mimo wszystko są to ciekawostki, które każdy fan dobrego kina powinien znać. Dlatego nie przedłużam i przedstawiam Ci top 10 ciekawostek Oscary. Jeżeli chodzi o nominacje w kategoriach aktorskich, to jest dwóch artystów, którzy nie mają sobie równych. Po pierwsze, jeżeli chodzi o mężczyzn, to Jack Nicholson, który był do tej pory nominowany 12 razy, a otrzymał 3 Oscary. A jakie to filmy? Proszę bardzo. Easy Rider, Five Easy Pieces, The Last Detail, oczywiście Chinatown Romana Polańskiego, Lot nad kukułczym gniazdem, Reds, Terms of Engagement, Honor Prytzich, Ironweed, Ludzie Honoru, Lepiej być nie może, a także About Schmidt, więc rzeczywiście całe mnóstwo tychże filmów. No wiadomo, Jack Nicholson w tym momencie jest już na emeryturze, jego dorobek się nie powiększy, ale na razie spokojnie jego miejsce numer 1 jest niezagrożone. A jeżeli chodzi o kobiety, no tutaj wybór mógł być tylko i wyłącznie jeden, Meryl Streep. Meryl Streep była nominowana aż 21 razy, więc najwięcej jeżeli chodzi o aktorów, aktorki, otrzymała 3 Oscary. A jakie to były filmy? Proszę bardzo. Była nominowana za Łowcę Jeleni, Kramer kontra Kramer, The French Lieutenant's Wife, Wybór Sofii, Silkwood, Pożegnanie z Afryką, Ironweed, gdzie wspólnie wystąpiła, jak już mówiłem wcześniej, z Jackiem Nicholsonem, Evil Angels, Pocztówki z nadkrawędzi, Co wydarzyło się w hrabstwie Madison, One True Thing, Music of My Heart, Adaptation, Diabeł ubiera się u Prady, debiut Julie i Julia, Żelazna Dama, Sierpień w hrabstwie Osage, Into the Woods, Florence Foster Jenkins, a także The Post. Więc rzeczywiście mnóstwo dobrych filmów, mnóstwo świetnych. A wiadomo, Jack Nicholson i Meryl Streep to są już po prostu uznane tuzy. Jeżeli chodzi o nominacje ogólnie, to na pierwszym miejscu daleko z przodu jest Walt Disney. Otrzymał on 59 nominacji do Oscara, z czego było 25 Oscarów, w tym 3 honorowe. Jakie to były filmy? Proszę bardzo, wymienię tylko kilka, bo rzeczywiście jest ich całe mnóstwo. Po pierwsze, oczywiście Mickey's Orphan, 1931 rok, więc dawno temu. Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków, między nimi byli również nominowani do Oscara. Chip i Dale, no także oczywiście musiała być bajka o naszych dwóch ulubionych wiewiórkach. Vanishing Pearl, No Hunting, Samoa, więc rzeczywiście dużo poważnych filmów. Winnie the Pooh and the Blustery Day, czyli Kubuś Puchatek, Mary Poppins, Aquamania, Goliath 2 i wiele innych, więc po prostu tak, ja wiem, że Walt Disney już więcej Oscarów nie otrzyma, więcej nominacji, tym bardziej, ale trzeba przyznać, że 59 nominacji to robi ogromne wrażenie. A skoro już mówimy o to trzeba powiedzieć o najmłodszej aktorce, która zdobyła Oscara, a także o najstarszym aktorze. Może niekoniecznie aktorce, aktorze, ale ogólnie najmłodszą osobą, która otrzymała Oscara, była 10-letnia Tatum O'Neal, która otrzymała nagrodę za film Papierowy Księżyc. Ja wiem, że Shirley Temple otrzymała Oscara w wieku 5 lat, ale jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, był to Oscar honorowy, a nie za konkretną kategorię. A najstarszą osobą na dzień dzisiejszy, która otrzymała Oscara, był 82-letni Christopher Plummer, który otrzymał Oscara za film Debiutanci. Więc rozstrzał jest ogromny, rzeczywiście bardzo duży, no ale czym jest wiek w porównaniu do talentu? Tutaj skala nie ma żadnych ocen. Od wielu lat trwa debata, czy Oscary powinny mieć prowadzącego. Jeżeli tak, to ilu? A jeżeli nie, to jak to załatwić, jak to wszystko wybrać? W zeszłym roku nie było prowadzących w ogóle, w tym roku mają być 3 prowadzące, ale kto prowadził Oscary największą ilość razy? Odpowiedź może być tylko jedna, Bob Hope, i poprowadził on Oscary, uwaga, aż 19 razy. Wiem, naprawdę astronomiczna ilość, ale Bob Hope robił to idealnie, czasy były dla niego świetne, było to oczywiście, kiedy przeżywał rozkwit swojej kariery i nikt inny jak właśnie Bob Hope potrafił z Oscarów zrobić prawdziwe wydarzenie. Oscar, czyli wiadomo nasz ulubiony Złoty Rycerzyk, ma już 93 lata. Tak jak najbardziej. Pierwsza gala odbyła się w 1929 roku w hotelu Roosevelt w Los Angeles i trwała zaledwie 15 minut. Odbyło się to bardzo szybko, no tak to rzeczywiście wyglądało. Wtedy było tylko i wyłącznie 13 kategorii, dziennikarze dostali kwitki, było wypełnione kto otrzymuje jaką nagrodę, za co i dlaczego. Aczkolwiek nie wszyscy czekali, ponieważ część już dziennikarzy, no wiadomo, pierwsza gala, nie było to jakieś spektakularne wydarzenie, nie było to bardzo ważne. Część dziennikarzy wyszła jeszcze w trakcie gali, a po prostu tylko, żeby zdążyć
nadać swój artykuł do gazety, bo rzeczywiście trzeba się spieszyć, no może coś z tego będzie. Teraz no troszeczkę to już inaczej wygląda, ale w 1929 roku to było tylko i wyłącznie 15 minut. Od 1929 roku setki filmów otrzymywały Oscary. I było różnie, bo kategorie niektóre dodawano, niektóre kategorie usuwano, ale co jest najważniejsze, jak do tej pory są tylko 3 filmy, które otrzymały największą, jak do tej pory oczywiście, liczbę Oscarów. Było to 11. Tylko 3 filmy otrzymały 11 Oscarów, a były to Ben-Hur z 1959 roku, wiadomo Charlton Heston w roli głównej, Titanic Jamesa Camerona z 1997 roku, Kate Winslet, a także Leonardo DiCaprio w rolach głównych, oraz trzecim filmem to wielkie dzieło Petera Jacksona, czyli Władca Pierścieni Powrót Króla. Co ważne, Władca Pierścieni Powrót Króla to film, który otrzymał 100% Oscarów. Był nominowany w 11 kategoriach i w 11 kategoriach Oscara otrzymał. A to zdarza się bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Poza tymi 3 filmami jest tylko jeszcze jeden, który ma dwucyfrową liczbę Oscarów na koncie. Jest to West Side Story z 1961 roku. Więc rzeczywiście, no tak, to jest waga super ciężka. Jak mówiłem wcześniej, Walt Disney był osobą najczęściej nominowaną, 59 nominacji, z czego 25 Oscarów. Tak naprawdę jest też osobą najczęściej przygrywającą, procentowo, ale kto był największym pechowcem? Otóż największym pechowcem był Peter O'Toole. Tak, nominowany był aż 8 razy i ani razu Akademia nie stwierdziła, okej, damy mu Oscara, bo należy mu się. Nie, dziękuję bardzo, ani razu nie otrzymał. Dopiero w 2003 roku stwierdzono, nie no, 8 razy był nominowany, to może przynajmniej honorowego Oscara mu damy, niech ma. I tak rzeczywiście się stało, w 2003 Peter O'Toole odebrał Oscara honorowego. Do 9 razy sztuka? No chyba tak, w jego przypadku to się zdecydowanie musiało udać. Jak do tej pory w 93-letniej historii Oscarów tylko 2 razy zdarzyło się, ażeby Amerykańska Akademia Filmowa przyznała Oscara pośmiertnie. Pierwszy raz było to w 1976 roku, kiedy Peter Finch otrzymał Oscara za film Network. Oczywiście Oscara pośmiertnie odebrała żona. Po raz wtóry zdarzyło się to w 2009, kiedy Heath Ledger również pośmiertnie został nagrodzony za rolę Jokera w filmie Christophera Nolana Mroczny Rycerz. Rzeczywiście obaj panowie zmarli chwilkę przed wręczaniem nagród, żeby było dziwniej. Zarówno Peter Finch, jak i Heath Ledger byli Australijczykami, więc niekoniecznie fajny zbieg okoliczności, ale wiadomo, że w jednym i w drugim przypadku Oscar był zdecydowanie zasłużony. A co się działo, gdy artysta miał więcej szczęścia i otrzymywał nagrodę Oscara? Czy zdarzyło się, ażeby ktokolwiek go nie odebrał? Tak, zdarzyło się tak 3 razy. Cytując Radio Pogoda, jak do tej pory 3 osoby odmówiły przyjęcia statuetki. Jako pierwszy odmówił tego zaszczytu scenarzysta i reżyser Dudley Nichols. Było to 1935 rok. Wtedy został on nagrodzony za scenariusz do filmu The Informer, ale ponieważ jego związek scenarzystów, którego oczywiście był założycielem, był delikatnie mówiąc w konflikcie z Akademią Filmową, powiedział: nie, dziękuję bardzo, nie pojawię się na gali, nie odbieram. Ale nie ma tego złego. 3 lata później, czyli w 1938 roku, odebrał tęże nagrodę, więc czy go zaliczać, czy nie, to już zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Ale drugą osobą, która odmówiła przyjęcia Oscara, był to rok 1970 i był nim George C. Scott, nagrodzony za pamiętną rolę generała Pattona. A dlaczego tak się stało? Scott przez całe życie krytykował ceremonię wręczenia Oscarów, uważał, że nagrody nie są uczciwą oceną pracy aktorskiej. Gdy przyznawano mu nagrodę, nie było go na sali. Stwierdził: nie, dziękuję bardzo, ja od jakiejś tam gali Akademii wręczenia Oscarów czy coś, ja sobie wolę obejrzeć dobry mecz hokejowy. I tak się stało w tym przypadku. George C. Scott nigdy Oscara nie odebrał. A trzecią osobą, która tego dokonała, był Marlon Brando. Został on nagrodzony Oscarem za rolę w filmie Ojciec Chrzestnym. Miało to być formą sprzeciwu wobec tego, jak przemysł filmowy traktuje rdzennych mieszkańców Ameryki. Zamiast niego po statuetkę na scenę wyszła Sahin Małe Piórko, indyjska aktorka i aktywistka z plemienia Apachów. Proszę bardzo, widać, że nie zawsze chodzi o to, aby włoska firma Mamona Casucci Small się zgadzała, czasami też jest jakaś głębsza, wyższa idea. W końcu trzeba powiedzieć o Wielkiej Piątce, a cóż to jest? Otóż nagrody przyznawane w kategorii najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz, najlepsza aktorka pierwszoplanowa oraz najlepszy aktor pierwszoplanowy. Taka rzecz udała się jak do tej pory, czyli od 1929 roku zaledwie 3 filmom. Były to Ich noce z 1934 roku, więc rzeczywiście już dawno temu. Po drugie Lot nad kukułczym gniazdem Milosza Formana z
1975 roku. Jak mówiłem już wcześniej, tam Jack Nicholson również dostał Oscara. Występował tam m.in. również Danny DeVito. Trzecim i ostatnim jak do tej pory filmem, który dokonał tego, było Milczenie owiec Jonathana Dema z 1991 roku. A tam wiadomo już, Jodie Foster, Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, reszta to już jest tylko i wyłącznie historia. A jaki jest Twój ulubiony Oscarowy film? Czy pojawił się dzisiaj na liście, czy jednak nie wspomniałem o nim? Napisz mi o tym w komentarzu. Za dni kilka, tak jak najbardziej, wręczenie Oscarów będziemy jak najbardziej oglądali. Jeżeli chcesz oglądać i komentować razem z nami, to tutaj jest link do streama. Możesz z nami wejść, zobaczyć, oglądać. Oczywiście, że tak, będzie nam bardzo miło. Tę, jak i pozostałe moje dziesiątki montuje Lincoln. Tutaj zaraz gdzieś pojawi się link do jego kanału. A ja ze swojej strony zapraszam, bo takich dziesiątek na tym kanale pojawi się całe mnóstwo.